Nie wiem zupełnie, co powiedzieć na początek. No, ja nie wiem, czy ja już mówiłem, że święty Tomasz mówił, że łaska buduje na naturze, a Dominikanie dodają, że natura buduje na kofeinie. Nie mówiłeś. No to już mówiłem. Dzień dobry. Jest dzisiaj wtorek. Nie, przepraszam, nie wtorek. Jest dzisiaj środa. Przedostatni dzień Adwentu. I przyznam szczerze, że jestem już w takim stanie po prostu zużycia materiału po tym Adwencie, że ledwo żyję i w ogóle nawet mi się nie chce mówić. Ale oczywiście będzie dzisiaj odcinek. Będzie krótki, bo dzisiaj jest krótka ciekawostka. Znaczy on to nawet nie jest ciekawostka, tylko taki fakt ogólnoludzko dostępno-racjonalny. Ale taki, który jest nam wszystkim w ogóle bardzo potrzebny. Jaki mianowicie fakt? Otóż jak sobie czytam o tych wszystkich różnych zwierzątkach, o tych tam roślinach, albo o tych innych rzeczach, które Wam mówię, to też mi się rodzą takie uwagi natury ogólnej, czyli, że tak powiem, kolejny szósta Coelho. I taka mi się zrodziła jedna myśl. Ona w sumie nie jest taka głupia i na nią by Coelho nie wpadł raczej. Ona wiem, że jest oczywista, ale no najważniejsze na świecie są rośliny. I w ogóle to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek dzisiejszy. W sensie na tym polega ciekawostka, że najważniejsze na świecie są rośliny. I to jest w ogóle coś, co mnie absolutnie zachwyca. Dlaczego rośliny są najważniejsze? Rośliny jako jedyne są w stanie przerobić energię słoneczną, no, że tak powiem, na pożywienie. Że jak nie będzie roślin, to zasadniczo jest po nas. Że jak nie ma roślin, to po pierwsze zwierzęta nie będą miały co jeść, a jak zwierzęta nie będą miały co jeść, to my też nie będziemy mieli co jeść. No nawet gdybyśmy nie jedli zwierząt, a byśmy jedli tylko rośliny, no to gdyby nie było roślin, to byśmy nie jedli. Czyli mówiąc tylko, rośliny są potrzebne, bo inaczej byśmy nie mieli co jeść. Ale tak samo, nawet gdybyśmy mieli co jeść, znaczy gdybyśmy inaczej sobie jakoś tam wykombinowali, chociaż się nie da, ale gdybyśmy tak zrobili, no to byłoby źle, bo nie byłoby tlenu. W sensie rośliny jako jedyne, jak wiecie, w tym takim śmiesznym procesie, co mnie to uczyli w podstawówce, fotosyntezy, są w stanie przerobić, no właśnie, są w stanie zrobić tlen. I ja wiem, że to jest żadna ciekawostka, ale to jest mega ciekawostka. W sensie dla mnie jest niewiarygodnym zachwytem, że rzecz, na którą ja zwracam najmniejszą uwagę, no bo kto to patrzy, kurde, na rośliny? Kto to patrzy na trawę, na drzewa? Znaczy nie, no pewnie tacy są, jacyś tam ekolodzy albo inni, tacy, którzy są wrażliwi na przyrodę, ale ja to w ogóle jakoś tak mało zwracam uwagę na to. I tak sobie myślę w ogóle, że to jest taki najmniej istotny czynnik w ogóle rzeczywistości. A okazuje się, że rośliny są najważniejsze. W sensie nie ma roślin, nie ma nas. Nie ma roślin, nie istniejemy. Dlaczego to mówię? Moi drodzy, bo święta są już bardzo blisko i ja właśnie no nie chciałem, żeby było tak, że będzie jakieś kolejne tam jakieś zwierzę takie ciekawe, tylko żebyśmy pomyśleli o naprawdę rzeczach ważnych. To, co najmniejsze, jest prawdopodobnie najbardziej potrzebne. I też zupełnie inaczej niż my myślimy. I myślę, że trzeba się nauczyć pewnego funkcjonowania sposobu tego świata, gdzie to, co najbardziej niezauważalne i takie zbywalne, i takie, że po prostu po tym deptamy, tak jak trawa, to dzięki temu żyjemy. Ja myślę, że skoro idą święta i Pan Jezus się narodzi taki mały, no właśnie, On był taki, że go można było nie zauważyć. No co miał znaczyć taki dzieciak w świecie, nie? Co taki dzieciak mógł zrobić? Okazało się, że zbawił świat. Mimo, że się urodził po prostu niemowlak i nic nie potrafił. Ja bym chciał tylko tym odcinkiem dzisiejszym nie tyle Was zaatakować jakąś ciekawostką, tylko Was zaatakować taką chęcią, rozejrzyjcie się, gdzie jest coś bardzo nieważnego, coś bardzo małego. Może ktoś ma już taką perspektywę, że będzie miał bardzo słabe święta, że po prostu już sobie wiesz, już sobie szykujesz, że to będzie malizna, że w ogóle ta Twoja rodzina to jest malizna, że w ogóle Twoje życie to jest malizna i że te święta to będziesz w ogóle całkowita malizna. I uwaga, nawet jeżeli tak jest, no to nie szkodzi. W takim sensie, że no jak się okazuje to, co jest najmniejsze, najmniej zauważalne, podeptywalne, wydawałoby się takie, że nie zwracamy na to uwagi, to tam jest życie. Prawdopodobnie, nieprawdopodobnie, na pewno Pan Bóg w te święta będzie chciał przyjść do Ciebie tam, gdzie się nie spodziewasz, że przyjdzie, bo Ci się to wydaje mało ważne. Że Pan Bóg na pewno będzie chciał okazać łaskę wszędzie tam, gdzie Ty już dawno skreśliłeś dla Niego możliwości działania. Ja myślę, że musimy się w tej prawdzie, takiej może trochę żadnej, że najważniejsze na świecie są rośliny, czyli najważniejsze jest to, co jest najmniej ważne. Właśnie, najważniejsze jest to, co jest najmniej ważne, a przynajmniej w takim oglądzie najmniej ważne, to że tego się musimy nauczyć w patrzeniu na nasze życie, na święta, na ludzi, na rodzinę, na Wigilię, na to wszystko, co będzie się działo.
Mówiąc krótko, chciałbym, żebyśmy dzisiaj jedno zdanie sobie zapamiętali. Ewangelia Świętego Mateusza, 25 rozdział. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Pomyśl, gdzie jest to coś najmniejsze. Co możesz z tym zrobić? Bo właśnie tam jest Pan Jezus. On tak mówi w tym fragmencie. Tam, gdzie jest to coś najmniejsze i jak z tym coś zrobisz, to mówi, ja tam jestem. To właśnie mnie tam znalazłeś. Właśnie mnie tam spotkałeś. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. Z tym zdaniem spróbujmy dzisiaj chodzić, dlatego że najważniejsze na świecie są rośliny. Bez nich, chociaż wydają się takie żadne, nie moglibyśmy żyć. Właśnie, bo ja bym może chciał wytłumaczyć dla tych wszystkich, którzy tam piszą komentarze, no że przecież już jest 100 000, uwaga, tak, jest 100 000, ale lajków na fejsie, a nie subskrypcji. A to są zupełnie dwie różne rzeczywistości, więc tu i tu.